Witam Was serdecznie. W tym wideoblogu poruszę temat, o który prosiliście chyba najczęściej, czyli jak połączyć się z Waszym przewodnikiem duchowym, a właściwie to prosiliście o medytację, która oczywiście również powstała, ale zanim do niej przejdziecie, chciałabym wyjaśnić Wam wiele kwestii, które pomogą Wam poprawnie wykonać medytację i zrozumieć prawa energetyczne i duchowe, których sami doświadczycie podczas tej medytacji. Pierwszym i najważniejszym zagadnieniem, o którym powinniście wiedzieć, jest fakt, że my zawsze jesteśmy w stanie komunikacji z Wszechświatem. I to niestety, ale często w sposób nieuświadomiony. Komunikacja ta odbywa się poprzez nasze wibracje, które tworzone są poprzez nasze myśli, uczucia czy też intencje. Wszechświat odpowiada na nasze wibracje poprzez nasz świat zewnętrzny, czyli doświadczamy tego, czym nasze pole energetyczne jest przepełnione. I jeśli jest to nieuświadomiona agresji w swym życiu doświadczymy. Jeśli w jakimś stopniu oszukujemy siebie, to Wszechświat przeróżnej maści oszustów może postawić na naszej drodze. Czyli nasza rzeczywistość odbije to, czym intensywnie wibrujemy. Z punktu widzenia rozwoju osobistego, Wszechświat pokaże nam, co mamy do przepracowania w sobie. A z punktu widzenia energetycznego odbije nasze wibracje, czyli pokaże, że powinniśmy zmienić nasz sposób myślenia, a co za tym idzie naszą energetykę, ponieważ podążamy nie w tym kierunku, w którym nasza dusza nas prowadzi. I tak, na początku naszego rozwoju, naszej wspinaczki do góry, sygnały, które wysyła nam góra, odbieramy poprzez emocje. Czyli pojawia się w naszym życiu sytuacja, wydarzenie, inny człowiek, który wywołuje w nas określone emocje, które wcześniej sami wysłaliśmy. Najczęściej w sposób nieświadomy. Ale wraz ze wzrostem świadomości siebie samego najpierw, następnie zrozumienia sensu istnienia nas tutaj, na ziemi, w tej cielesnej powłoce, przechodzimy powoli w stan wewnętrznego spokoju, akceptacji, stałego kochania siebie i innych i poziom komunikacji z górą zmienia się. Emocje przestają być formą komunikacji, ponieważ nasz dialog z górą staje się świadomy, a co za tym idzie, staje się naszą normalnością, a nie czymś nadzwyczajnym. Po czym poznać, że połączyliśmy się z górą? Jakie towarzyszą temu uczucia i czym się różni ten stan od tego naszego bycia w tej formie tu i teraz? Gdy wchodzisz na górę i łączysz się z nią, zalewa Ciebie fala bezwarunkowej miłości. Masz w sobie poczucie kochania wszystkiego i wszystkich. To jest taki stan ekstatyczny wręcz. To radość wymieszana ze wzruszeniem. I uwierzcie mi, tego stanu nie da się z niczym pomylić, ponieważ prawdopodobnie nigdy wcześniej go nie doświadczyliście. I teraz ważna informacja. Im więcej łączycie się poprzez medytację na przykład, im więcej wchodzicie w ten duchowy kanał, tym więcej się w Was, w Waszej energii zmienia, ponieważ zawsze część tej energii z góry w Was zostaje. I zmiany w Was samych i w Waszej energetyce mogą zajść szybciej i łatwiej. Czyli nosicie w sobie tę cząstkę bezwarunkowej miłości, akceptacji i dlatego te niskie emocje, które wcześniej Was zalewały, już się nie pojawiają, bo nie ma takiej potrzeby, bo Wy jesteście też wyżej. Oczywiście na początku ważna jest świadomość zachodzących w Was procesów energetycznych, ponieważ rozumiem, że w codziennym zabieganiu trudno jest pamiętać o medytacji, łączeniu się z górą, utrzymywaniu jeszcze tych stanów w sobie i nie pozwalanie, aby inne osoby nieobudzone, nieświadome jak my, ściągały nas w dół czy karmiły się naszą energią. O metodach utrzymywania wysokich stanów energetycznych jeszcze dokładniej opowiem w kolejnym filmie, który już wkrótce pojawi się na kanale. Natomiast macie już w tej chwili na kanale jedną z metod, którą opowiedziałam, czyli metodę rozpraszania, rozświetlania komórek.
Link oczywiście do filmu opisującego metodę oraz do samej medytacji zamieszczę w opisie na dole tego filmu. Jak łączyć się z górą? Medytujecie już przecież długo, ale nigdy niczego nie usłyszeliście, jasnowidzami się nie staliście, znaków, które Wszechświat wysyła, też nie zauważacie, bo musicie wiedzieć, że góra dialog będzie z Wami prowadziła nie tylko poprzez wizję, czy też bezpośrednie przekazy, ale również poprzez znaki płynące ze świata zewnętrznego. Ale film na ten temat dokładniej wszystko opiszę w filmie, który powstanie już wkrótce, pojawi się na kanale. I tak naprawdę to, czy będziesz potrafić połączyć się z przewodnikami duchowymi, z górą, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na ile potrafisz oczyścić swój umysł, na ile potrafisz utrzymać wibrację i czy jesteś w stanie oczekiwania na odpowiedź, czyli w takim stanie otwartości na to, co do Ciebie płynie. To wymaga od Ciebie puszczenia wszelkich wątpliwości, wszelkich norm, wartości, przekonań, które mogłyby w najmniejszym stopniu Ciebie blokować na otrzymywanie odpowiedzi, na otrzymanie energii z góry. Bo kiedy dojdziesz właśnie do takiego poziomu czystego, otwartego umysłu, czystego, otwartego serca też, to wszelkie przekazy i wizje będą dla Ciebie czymś całkowicie normalnym, ponieważ każdy potrafi i każdy może rozmawiać z górą, ale nie każdy potrafi wyjść ze swoich schematów myślowych, ze swoich blokad i ograniczeń. I tak na przykład brak wiary w siebie, który często mocno jest skorelowany z brakiem kochania siebie, co najczęściej wynika z naszego dzieciństwa i programu, które w tym okresie życia zostały w nas zakodowane, spowoduje, że nie będziemy pewni, czy też będziemy wciąż wątpić w to, co widzimy lub czujemy, lub uznamy przez pomyłkę, że nasze wyobrażenia są przekazem z góry, a czeka nas później tylko rozczarowanie, jeśli pójdziemy tą drogą wskazaną przez nasze wyobrażenia, a nie przez czysty przekaz. Kolejnym niebezpieczeństwem jest to, że taką sytuację mogą wykorzystać istoty, które nie są światłem i tego światła w sobie nie niosą. Stworzą wówczas iluzję, której celem będzie trzymanie Was na przykład wciąż na tym samym poziomie. Będą Wami manipulowali, żebyście nie wzrośli. Dlatego ważne jest, abyście zawsze zachowywali higienę, czystość energetyczną, zaczynając i kończąc dzień oczyszczaniem i rozświetlaniem komórek oraz żebyście zawsze byli uważni i świadomi siebie i uczuć, które towarzyszą Wam w każdej sekundzie Waszego życia. Niefizyczne istoty, czy też duchowi przewodnicy wysyłają sygnał, który jedni potrafią zobaczyć, inni usłyszeć i zwerbalizować i to tak ma być. I to, jak postrzegamy tę energię, jest naszą indywidualną interpretacją, ponieważ każdy ma swoje przekonania i wierzenia zakodowane w naszym umyśle. I tak na przykład osoba wierząca w anioły zobaczy anioła, a osoba, która nie wierzy w anioły, zobaczy tylko promień światła lub po prostu tylko usłyszy głos lub głosy. Pamiętać musicie kolejną rzecz, że to nie jest tak, iż do jednej osoby jest przypisany jeden przewodnik duchowy. Na każdym etapie rozwoju pojawia się ktoś inny, kto niesie ze sobą odpowiednią wiedzę, którą w danym momencie potrzebujemy. Lub jest kilka istot, które są gotowe nieść pomoc. Najważniejsze jest to, żeby się z tą energią zsynchronizować, otworzyć na nią, słuchać, czuć i być jej pewnym. I w tym pomoże Wam właśnie medytacja pasma wejścia, czyli jak połączyć się z przewodnikami duchowymi, w której zapisana będzie nasza energia, która wzniesie Was wyżej. Wejdziemy w niej na poziom kryształowej, czystej energii, dzięki której będzie Wam łatwiej otworzyć się bez Waszych blokad i przekonań i usłyszeć lub poczuć lub zobaczyć niefizyczną, energetyczną istotę lub istoty. Magicznego dialogu z górą Wam życzę, kochani. Do zobaczenia.